Coraz większymi krokami zbliżamy się do posiedzenia Fedu, które zaplanowane jest na najbliższą środę. Posiedzenia, którego rezultat zaważyć może na kierunku na rynkach w kolejnych kwartałach. Pauza, czy może kolejna podwyżka? Tomasz Gessner, zapraszam. Jak powszechnie wiadomo, w marcu ubiegłego roku została podjęta decyzja o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej ostatni raz stopy podniesiono tam w grudniu 2018 roku. Decyzja o wzroście ceny pieniądza podyktowana była bardzo dynamiczną falą wzrostu inflacji, co było domeną nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale zjawiskiem, które przetoczyło się przez niemal cały świat. Charakterystyczna dla tej fali zacieśniania monetarnego była zwłaszcza dynamika wzrostu stóp procentowych, najwyższa na przestrzeni ostatnich 4 dekad. Z przedziału 0 do 0,25% stopy podniesione zostały na przestrzeni roku do przedziału 5 do 5,25%. Obecnie uczestnicy rynku zadają więc sobie pytanie, kiedy Fed zakończy cykl podwyżek stóp procentowych i czy może wydarzyć się to na najbliższym, zaplanowanym na środę posiedzeniu. Jeśli spojrzymy na dynamikę spadku inflacji, choć udało się ją zawrócić z pułapu ponad 9%, aktualne 4,9% wciąż jest poziomem dalece odbiegającym od średniego celu rezerwy federalnej, który wynosi 2%. Pamiętajmy jednak, że cena pieniądza działa na zmiany inflacji z wielomiesięcznym opóźnieniem, zatem należałoby się spodziewać, że decyzja o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych wypaść powinna jeszcze zanim inflacja spadnie do celu. Co ciekawe, w tym miesiącu kalendarium danych makroekonomicznych ułożyło się w dość specyficzny sposób, bowiem o ile w środę poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych, o tyle na wtorek zaplanowano publikację majowego odczytu inflacji CPI, natomiast na środę inflacji PPI. Te dwa ważne w kontekście decyzji w sprawie stóp odczyty pojawią się więc tuż przed samą decyzją i mogą mieć oczywiście bardzo duży na nią wpływ. Innymi słowy, losy tego, czy w środę zobaczymy pauzę, czy też kolejne 25 punktów bazowych w górę, ważyć się będą do samego końca. W kontekście tego, co próbował nam już do tej pory między wierszami przekazać szef Fedu, a więc Jerome Powell, warto wspomnieć o jego słowach na konferencji pod koniec maja, gdzie stwierdził, że ze względu na trudne warunki kredytowe stopy nie muszą być już podnoszone tak wysoko, jak byłyby w przypadku braku takowego pogorszenia. Rynek odebrał to wówczas jako zielone światło do pojawienia się pauzy na zbliżającym się czerwcowym posiedzeniu. Po drodze na zmiany wyceny kolejnego ruchu rezerwy federalnej wpływało jeszcze wiele publikacji makro. Na początku czerwca poznaliśmy świetny raport z amerykańskiego rynku pracy. Świetny oczywiście na poziomie headline'owych danych. Jakie są realia przeciętnego Amerykanina na tymże rynku, możecie doczytać chociażby w artykule z 8 maja. Dość powiedzieć, że maj okazał się 14 z rzędu miesiącem, gdy zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych wypadła powyżej oczekiwań. Fenomen, który nie miał na taką skalę miejsca przynajmniej od 20 lat. Albo więc prognozujący te odczyty analitycy z jakiegoś względu przestali sobie z tym zadaniem radzić, albo tak zaniżane prognozy i w konsekwencji łatwość ich przeskoczenia ma wywołać na uczestnikach rynku wrażenie sytuacji lepszej, aniżeli jest w rzeczywistości. Co ważne, wiele wskazuje na to, że coraz więcej inwestorów zaczyna dostrzegać niuanse kalkulacji BLS, bowiem majowy, ponownie zaskakująco mocny odczyt zmiany zatrudnienia nie przełożył się już jakoś znacząco na reakcję rynku w kontekście ponownie rosnących szans na kolejną podwyżkę stóp. Przeglądając inne dane makro, przemysłowy PMI dla Stanów Zjednoczonych ponownie nurkuje pod poziom 50, sygnalizując spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Analogicznie wygląda to w przypadku przemysłowego ISM, który pod poziomem 50 od paru miesięcy wręcz się zadomowił. Z kolei usługowy ISM do granicy 50, a więc rozdzielającej wzrost od spadku aktywności względem poprzedniego miesiąca, coraz częściej od góry powraca. Do tego dorzucić możemy też szereg recesyjnych ostrzeżeń, chociażby ze strony odwróconej od ponad 10 miesięcy krzywej rentowności amerykańskich obligacji. To odwrócenie widoczne jest na około 90% odcinka całej krzywej, natomiast skala owej inwersji jest w wielu miejscach zbliżona do ekstremów widocznych jedynie w latach 80. Widać to chociażby na najbardziej popularnym odcinku między 2 i 10-latkami, 3-miesięcznymi bonami a 10-letnimi obligacjami,
czy nawet faworyzowanym przez rezerwę federalną wskaźniku, a więc różnicy między oczekiwaną rentownością 3-miesięcznych bonów za 1,5 roku, a obecną. Na koniec kwestia najważniejsza, a więc jak kolejny ruch Fedu wycenia sam rynek kontraktów terminowych na stopę procentową. W chwili przygotowywania tego materiału, a więc drugą połowę minionego tygodnia, szanse na brak kolejnej podwyżki oscylowały blisko 80%. W ostatnich dniach ze strony przedstawicieli amerykańskiej rezerwy pojawiły się też sugestie, że w czerwcu zobaczyć możemy pauzę, co nie oznacza, że to definitywny koniec cyklu wzrostu stóp. I tak też zdaje się trajektorię kształtowania stóp wyceniać rynek, który z nieco ponad 50% prawdopodobieństwem dopuszcza możliwość jeszcze jednej podwyżki stóp o 25 punktów bazowych na posiedzeniu lipcowym. Do tego zaplanowanego na 26 lipca wydarzenia jest jednak jeszcze sporo czasu i przede wszystkim dużo kolejnych odczytów danych makroekonomicznych po drodze. Wiele wskazuje na to, że o ile jutro nie pojawi się jakieś negatywne zaskoczenie ze strony odczytu inflacji CPI, w środę zobaczyć możemy decyzję o pozostawieniu stóp procentowych. Jednocześnie z jakimś zaznaczeniem na konferencji prasowej, że nie jest to jednoznaczne z definitywnym zakończeniem obecnego cyklu. W kontekście interesującego nas złota, pamiętajcie przy okazji, jak radziło sobie ono w przeszłości, gdy takowy cykl wzrostu stóp dobiegał końca i te z czasem zaczynały ponownie spadać. Dlatego to, co zobaczymy w środowym komunikacie oraz na konferencji po posiedzeniu, może mieć fundamentalne znaczenie dla kierunku metali szlachetnych na przestrzeni wielu kolejnych kwartałów.